This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. Odkrycie, o którym mówił cały świat. Pierwszy obraz ukazujący, jak wygląda czarna dziura, a właściwie jej cień. Dzięki współpracy naukowców z całego świata udało się dokonać czegoś, co wydawało się niemożliwe. W tym programie pokażemy, co udało się w ten sposób potwierdzić. Zapraszamy na Astronarium. Mamy zdjęcie czarnej dziury. Ta sensacyjna wiadomość obiegła świat 10 kwietnia 2019 roku. Obraz pokazany przez naukowców natychmiast stał się ogólnoświatowym fenomenem i nie ma się czemu dziwić. Czarne dziury to w końcu jedne z największych zagadek wszechświata. Obiekty o tak silnej grawitacji, że nawet światło nie jest w stanie się z nich wyrwać. Wydawało się, że w związku z tym nie da się ich zobaczyć. Jak to zatem możliwe, że powstało to zdjęcie? Cóż, parę rzeczy musimy tu sobie wyjaśnić. Po pierwsze, zdjęcie, o którym mówimy, tak naprawdę wcale zdjęciem nie jest. To nie fotografia, a graficzne przedstawienie strumienia fal radiowych, jakie udało się odebrać z okolic tego obiektu. Po drugie, samej czarnej dziury tak naprawdę tu nie widać. Ten czarny obszar po środku to swego rodzaju cień widoczny na tle materii krążącej tuż nad horyzontem zdarzeń, czyli powierzchnią, spod której nic nie jest już się w stanie uwolnić. To wszystko nie zmienia jednak faktu, że mamy tu do czynienia z ogromnym przełomem. Po raz pierwszy mogliśmy spojrzeć na bezpośrednią okolicę czarnej dziury. Na własne oczy przekonać się, że taki obiekt naprawdę istnieje i wygląda dokładnie tak, jak przewidziała to ogólna teoria względności. To ogromny sukces całej radioastronomii i tzw. techniki interferometrii wielkobazowej. Przekonajmy się zatem, jak dokładnie powstał ten obraz i w jaki sposób może on teraz zmienić naszą wiedzę na temat wszechświata. Spójrzmy na nocne niebo. Skierujmy wzrok w stronę gwiazdozbioru Panny. Znajdziemy tam obiekt, który wydaje się być jedynie rozmytą plamą. To galaktyka M87. Z jej centrum wypływa ogromny jet, potężny strumień materii wyrzucanej daleko w przestrzeń kosmiczną. Udajmy się do jego podstawy, w samo serce tej wielkiej, eliptycznej galaktyki. To tam naszym oczom ukaże się obraz, na widok którego cały świat wstrzymał oddech. Oto jak trudne było zadanie, przed którym stanęli autorzy pierwszego obrazu czarnej dziury. Musieli z ogromnej odległości pokazać coś, czego w ogóle nie powinno się dać zobaczyć. To niezwykłe osiągnięcie stało się możliwe za sprawą teleskopu horyzontu zdarzeń. Ten ogromny, międzynarodowy projekt połączył najbardziej zaawansowane sieci radioteleskopów w jeden gigantyczny instrument. Od pustyni Atacama przez Hawaje aż po Hiszpanię wszystkie teleskopy skierowano w stronę galaktyki M87 w poszukiwaniu sygnałów na fali o długości 1 mm. Jak tłumaczy dr Maciej Wielgus, Polak biorący udział w projekcie, właśnie w takim zakresie udało się zarejestrować gaz opadający na czarną dziurę. Gotowy obraz powstał w wyniku bardzo skomplikowanego procesu łączenia sygnału z poszczególnych obserwatoriów. Zbieramy
petabajty danych. W ciągu 5 nocy obserwacji Event Horizon Telescope zebrał około 5 petabajtów danych. To jest najwięcej danych, jaki pojedynczy eksperyment naukowy zebrał w historii nauki. Łączymy te dane w 2 lokacjach, w Bonn w Niemczech i w Haystack w Massachusetts. To jest taka metoda, która przesuwa 2 strumienie danych i próbuje dopasować je geometrycznie zgodnie z wiedzą o tym, gdzie jest źródło na niebie, gdzie są teleskopy na Ziemi, mając dokładne współrzędne, geometrycznie próbuje ustalić, jak łączyć te fronty fal. Ale niestety to wciąż nie jest pełna historia, bo to, co dostajemy, to nie jest obraz, to jest to, co matematycy nazywają transformatą Fouriera obrazu. To znaczy widzimy, jakie częstości przestrzenne w obrazie się znajdują. Czy jest dużo rzeczy, które zmieniają się szybko w takim kierunku, czy może w takim kierunku, czy może z mniejszą częstością, czy z większą częstością. To są właśnie częstości przestrzenne. I dopiero z tych danych, po tym długim etapie, i mówiąc długim mam na myśli ponad rok trwała nam ta kalibracja danych, rok wytężonej pracy, dopiero z tych danych możemy próbować zrekonstruować obraz. Niezwykle wysoka rozdzielczość pozwoliła zobaczyć bezpośrednią okolicę czarnej dziury, mimo ogromnej odległości dzielącej nas od galaktyki M87. Wybór właśnie tego obiektu do obserwacji nie był przypadkowy. To, co widzimy, to jest odcisk czarnej dziury na tle jasnego gazu emitującego promieniowanie spadającego na czarną dziurę. W tym sensie ten obraz to jest odcisk wpływu czarnej dziury na jej bezpośrednie otoczenie, ale rozdzielczość obrazu jest porównywalna ze średnicą horyzontu zdarzeń. To znaczy zajrzeliśmy tak blisko, że naprawdę możemy tylko podnieść ostrość tego obrazu, ale już bliżej nie zajrzymy. Widzimy naprawdę najbardziej głęboką część przepływu akrecyjnego gazu spadającego na czarną dziurę, jaką w ogóle moglibyśmy fizycznie kiedykolwiek zobaczyć. Rozdzielczość, którą uzyskaliśmy, jest największą rozdzielczością w historii obserwacji astronomicznych ziemskich. Lubimy takie porównanie, że to jest czytanie gazety w Los Angeles, jeżeli czytający znajduje się w Nowym Jorku. Na moje potrzeby wymyśliłem trochę inne porównanie. Zastanowiłem się, jak dużo takich kołowych obrazów M87 zmieścilibyśmy na tarczy Księżyca. I gdybyśmy chcieli zapełnić tarczę Księżyca obrazami M87, które uzyskaliśmy z naszą rozdzielczością, to na tej tarczy Księżyca zmieścilibyśmy około 1 miliarda milionów obrazów M87. O takiej rozdzielczości mówimy. Ta galaktyka znajduje się 55 milionów lat świetlnych od nas. To znaczy obraz, który zarejestrowaliśmy, jest historycznie bliższy epoce dinozaurów niż epoce ludzi. To, że ten cel wybraliśmy jako nasz cel obserwacyjny, wynika z tego, że ta czarna dziura jest co prawda odległa 55 milionów lat świetlnych od nas, ale jest naprawdę ogromna. To jest jedna z największych czarnych dziur, najbardziej masywnych czarnych dziur, o jakich wiemy. Bardziej oczywistym wyborem dla wielu osób i również początkowo dla nas było centrum naszej własnej galaktyki. Ono znajduje się 27 tysięcy lat świetlnych od nas, czyli około 2000 razy bliżej. Natomiast centrum naszej galaktyki jest też 1000 razy mniej masywna, jest mniejsza. Więc rozmiar na obrazie byłby bardzo podobny dla centrum naszej galaktyki i dla M87. Niestety, ale centrum naszej galaktyki zmienia się w skali minut. Przepływ akrecyjny dookoła centrum naszej galaktyki w ciągu paru minut wykonuje bardzo różne turbulentne zmiany. W związku z tym, jeżeli obserwacje wykonujemy w ciągu całej nocy i cała noc jest nam potrzebna po to, żeby zbudować ilość pomiarów potrzebną do rekonstrukcji obrazu, dla Sagittariusa niestety nie możemy założyć, że na początku obserwacji i 8 godzin później, na koniec obserwacji patrzymy na dokładnie ten sam obiekt. W związku z tym bardzo trudno jest zrekonstruować pojedynczy obraz. Być może znaczy to, że będziemy musieli nakręcić film o Sagittariusie prezentujący jego zmienność w ciągu nocy obserwacji. Pracujemy nad tym i wyniki na pewno się pojawią i na pewno będą to bardzo ekscytujące wyniki na temat Sagittariusa, centrum naszej galaktyki. Jak na razie, naukowcy starają się dokładnie zrozumieć to, co udało się zobaczyć na pierwszym obrazie czarnej dziury. Wśród nich są profesor Agata Różańska i doktor habilitowany Krzysztof Nalewajko z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Jak mówią, obraz z teleskopu horyzontu zdarzeń pozwala dostrzec szczegóły, jakich w przypadku czarnych dziur dotąd nie mieliśmy okazji badać.
Czarna dziura to wiecznie zapadająca się materia. Na szczęście jest ona ograniczona przez coś takiego, co nazywamy horyzont zdarzeń. Jeżeli cokolwiek wpadnie poniżej horyzontu zdarzeń, już zostaje w czarnej dziurze na zawsze. Natomiast wszystko to, co jest przed horyzontem zdarzeń, jest w stanie być przez nas zaobserwowane. Jeżeli jest to gaz, który świeci, jeżeli jest to materia, która stamtąd wypływa, my to jesteśmy w stanie zobaczyć. Bardzo dobry intuicyjnie sposób to jest zrobienie zdjęcia. Mamy piękne zdjęcia z teleskopu Hubble'a, z teleskopów podczerwonych, z teleskopów rentgenowskich. No niemniej jednak okazało się, że czarne dziury i ich horyzonty zdarzeń zajmują tak małą powierzchnię, że co do obecnych technik obserwacyjnych nie potrafimy wyodrębnić ich struktury. Nawet nie wiem, jak byśmy powiększali nasz obrazek, czarna dziura i wszystko to, co się koło niej dzieje, zajmuje zaledwie 1 piksel. I teraz przechodzimy do tej naszej najważniejszej galaktyki M87, która oczywiście jest nam bardzo dobrze znana. W dodatku, w której dokładnie widzimy jet. Jet zaobserwowany 100 lat temu, był to chyba pierwszy optyczny jet, który zaobserwowaliśmy. Jet rozciąga się na 5000 lat świetlnych w przestrzeń kosmiczną od centrum galaktyki. Znamy dokładnie nachylenie tego jetu i widzimy ten jet w różnych zakresach fal elektromagnetycznych. Widzimy go w promieniowaniu radiowym, w promieniowaniu rentgenowskim, w promieniowaniu optycznym. Wiemy też właśnie poprzez badanie kinematyki gwiazd wokół centrum, że ta masa grawitacyjna, która jest w środku, jest z rzędu miliardów mas Słońca. Jest to olbrzymia, gigantyczna czarna dziura, ale nadal dotychczasowe techniki nie pozwalały nam zobaczyć horyzontu zdarzeń czarnej dziury powyżej 1 piksela, czyli nadal nic nie widzieliśmy. I teraz, jeżeli popatrzymy się na obrazek optyczny tej galaktyki, to my obejmujemy około 50 sekund łuku. Tyle jesteśmy w stanie rozdzielić na zdjęciu. Co nam dał teleskop horyzontu zdarzeń? On nam pozwolił zajrzeć 1 000 000 razy bliżej właśnie do tego horyzontu zdarzeń i pozwolił nam wyłonić pewną strukturę z tego, co dotychczas widzieliśmy tylko w 1 pikselu. Naukowcy starają się teraz zinterpretować strukturę widoczną na obrazie z teleskopu horyzontu zdarzeń i wyciągnąć wnioski na temat samej czarnej dziury oraz tego, co dzieje się w jej najbliższym otoczeniu. Przede wszystkim na podstawie samego rozmiaru kątowego na niebie można wydedukować czy też ograniczyć masę czarnej dziury. I okazuje się, że właśnie pomiary tego promienia uściślają nam pewną istniejącą wcześniej kontrowersję. Poprzednio dwie niezależne metody pomiary masy czarnej dziury dawały nam wyniki rozbieżne o czynnik 2. To były albo 3 miliardy mas Słońca, albo 6. I na podstawie tej obserwacji jest wyraźne wskazanie na 6 miliardów mas Słońca i to jest jeden konkretny rezultat, który już został z tych obserwacji wydedukowany. Drugim ważnym parametrem czarnych dziur jest ich tempo rotacji, zwane też spinem. I tutaj okazuje się, że na podstawie samej tej obserwacji nie udało się w sposób istotny ograniczyć wartości spinu i to jest spowodowane tym, że to nie sam horyzont zdarzeń obserwujemy, tylko tak zwany pierścień fotonowy. Rozmiar horyzontu zdarzeń zależy od spinu, ale rozmiar pierścienia fotonowego nie. Kiedy wyobrazimy sobie, skąd te fotony mogły do nas dotrzeć, okazuje się, że w zasadzie widzimy nie tylko to, co się znajduje przed czarną dziurą, z jej boków, ale również widzimy to, co się znajduje z tyłu. Możemy również zaobserwować w skrajnym przypadku takie fotony, które wykonały pełny obrót albo nawet więcej niż pełny obrót wokół czarnej dziury. Tak silne jest ugięcie ich trajektorii. I te najsilniej ugięte fotony, one się właśnie koncentrują w postaci pierścienia, który nazywamy pierścieniem fotonowym. Sam mechanizm emisji, która jest obserwowana na tej długości fali około 1 mm,
To jest promieniowanie synchrotronowe, a więc promieniowanie wysokoenergetycznych cząstek w polu magnetycznym. Na pewno można z samej jasności tego obrazu wnioskować na temat gęstości występowania takich cząstek, jak również na temat natężenia pola magnetycznego. Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie rozkładu jasności i tego, że ten obraz nie jest równomiernie jasny, wskazuje nam na występowanie silnych ruchów wirowych wokół czarnej dziury. Ten kontrast jasności między północną a południową stroną obrazu tłumaczy się relatywistycznym efektem Dopplera, czyli strona południowa jest jaśniejsza, ponieważ gaz, który po tej stronie emituje, zbliża się do nas i w związku z tym jest pojaśniony, natomiast ten po przeciwnej stronie oddala się od nas, a więc mamy na podstawie tego obrazu możliwość wywnioskowania, jaki jest kierunek przepływów gazu w bezpośrednim otoczeniu czarnej dziury. Czy obraz czarnej dziury w galaktyce M87 faktycznie odmieni naszą wiedzę o takich obiektach? Czy też pozostanie tylko atrakcyjną wizualnie ciekawostką? Z pytaniami o konsekwencje tego, co pokazał nam teleskop horyzontu zdarzeń, udajemy się do profesora Marka Demiańskiego z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Czy ten obraz czarnej dziury, który zobaczyliśmy za sprawą teleskopu horyzontu zdarzeń, już w jakiś sposób zmienił naszą wiedzę o takich obiektach? Oczywiście to jest dopiero pierwszy taki obrazek, który obiegł cały świat, pokazywał się we wszystkich mediach. Przez jeden wieczór to był centralny punkt wszystkich wiadomości. Astronomia dosłownie znalazła się na pierwszych stronach gazet. Astronomia dosłownie znalazła, nie tylko astronomia, czarna dziura znalazła się na pierwszych stronach gazet. Natomiast oczywiście ten ciemny obrazek w środku, który widać, to nie jest czarna dziura. To, co widzimy, to widzimy taką dysproporcję między światłem, które jest emitowane z okolic czarnej dziury i tego, skąd światło jest wchłaniane przez czarną dziurę, czyli horyzontu zdarzeń tak naprawdę to zdjęcie nie pokazuje, ale pokazuje otoczenie. I z tego otoczenia, z jego kształtu, no dzięki całej masie różnych symulacji komputerowych jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo ciekawe informacje dotyczące tego centralnego obiektu. To jest jedna z największych, o ile nie największa, czarna dziura, jaką dotychczas udało się odkryć. Oczywiście to stawia całą masę różnych niesłychanie ważnych pytań. Jak taki twór, ten monster, jak on powstał? I tak naprawdę, znowu między nami mówiąc, tak do końca nie wiemy. I to jest jedno z takich niezwykle ważnych, ciekawych pytań, które jest związane z tym obrazkiem. Jak pan sądzi, jaki będzie następny obrazek, który zrobi taką karierę jak ten obraz czarnej dziury? No ja myślę, że nasza czarna dziura. Wiemy, że w środku naszej galaktyki znajduje się czarna dziura, która ma masę ponad 1000 razy mniejszą. To jest taki mini supermasywna czarna dziura o masie tylko około 4 milionów mas Słońca. Czekamy na obraz tej czarnej dziury. To będzie, ja myślę, kolejny taki obrazek, na który ile trzeba będzie czekać, to bardzo trudno powiedzieć. Ten proces akumulacji danych jest niezwykle trudny, bardzo długotrwały, a poza tym ten cały system po to, żeby zrobić dokładniejsze zdjęcie tej naszej czarnej dziury, trzeba będzie troszeczkę zmodyfikować i to wobec tego potrwa cierpliwości, ale to zdjęcie będzie. A czego jeszcze w ogóle możemy się dowiedzieć dzięki zastosowaniu takiej techniki, jaka pozwoliła na uzyskanie tego właśnie obrazka, który obiegł przecież cały świat? No to jest właśnie, ja myślę, że ten obrazek to jest taka mgiełka pokazująca tylko tak naprawdę bardzo mały fragment tego, co te badania mogą przynieść i co dzięki tej technice możemy zobaczyć. To jest pierwszy przypadek, kiedy udało się naprawdę zobaczyć szczegóły obiektu, który jest niesłychanie daleko, dlatego że ta czarna dziura, przypomnijmy, znajduje się w odległości 55 milionów lat świetlnych. To
pokazuje i otwiera możliwości analiz i badań obiektów, które obserwowaliśmy dotychczas w innym zakresie fal elektromagnetycznych, a ten obrazek taki radiowo-optyczny pozwoli nam na wyłowienie szczegółów, które być może pozwolą na lepsze zrozumienie tego, co się tam dzieje. A tak naprawdę, wracając do znaczenia tego obrazka, ja chciałem powiedzieć, że jeszcze raz okazało się, że Einstein miał rację. To jest kolejny przykład zjawiska astrofizycznego, który pokazuje, że ogólna teoria względności funkcjonuje w całej gamie różnych zakresów energii i skal. Projekt Teleskopu Horyzontu Zdarzeń jest jednym z największych międzynarodowych przedsięwzięć w historii astronomii. Łącznie w pracę nad stworzeniem pierwszego obrazu czarnej dziury zaangażowano ponad 200 naukowców z całego świata, w tym 2 Polaków. Polska miała także inny udział w tym przedsięwzięciu. Jako członek Europejskiego Obserwatorium Południowego jesteśmy współwłaścicielami sieci radioteleskopów ALMA na pustyni Atacama, które były jednym z filarów Teleskopu Horyzontu Zdarzeń. Każdego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazuje kilkadziesiąt milionów złotych składki, która trafia także na ich utrzymanie. To nasz wkład w przełomowe projekty astronomiczne, przekraczające samodzielne możliwości jakiegokolwiek państwa. Dzięki takiej ogólnoświatowej współpracy mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć to, co wydawało się nieuchwytne i spojrzeć na czarną dziurę, a w każdym razie tak blisko, jak to tylko możliwe. Co ciekawe, obraz czarnej dziury pokazano światu niemal dokładnie w stulecie innego eksperymentu, który jako pierwszy potwierdził ogólną teorię względności. W roku 1919 Sir Arthur Eddington udał się z ekspedycją na zaćmienie Słońca. Obserwując pozycję gwiazd w pobliżu słonecznej tarczy, doszedł do wniosku, że grawitacja ugina promienie światła przechodzące w pobliżu naszej gwiazdy. Dokładnie tak, jak przewidział to Einstein. To fascynujące, że 100 lat później ponownie przekonaliśmy się, że miał on rację. Tym razem patrząc na obraz fotonów zaklętych w pierścieniu przez grawitację ogromnej czarnej dziury. I na tym kończymy ten odcinek Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.